Siema, ja jestem Jakub, znany także jako Touch to Shock i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Skok w przeszłość. W poprzednich materiałach z tej serii mówiłem głównie o dużych wydawnictwach, czy jak to woli płytach studyjnych. Dlatego dzisiaj dla odmiany pomówimy sobie co nieco o jakimś mniejszym wydawnictwie. A będzie to epka zespołu Dude Heimsgard, Satanic Art. Zapraszam. Wydana w maju 1998 roku nakładem Moonfrog Productions, będąca następcą dwóch krążków studyjnych, czyli Krone Til Konge z 1995 oraz Monumental Possession z 1996. Jeśli chodzi o skład, no to na tym albumie wystąpiło 6 muzyków, z których każdy miał zupełnie inny pseudonim niż zwykle. A więc tak, mamy tutaj Mr. Always Safe and Sound, czyli Aldrana na gitarze i na wokalu, Mr. Fantastic Deceptionist, czyli Wikotnika na gitarze oraz na wokalu w jednym z utworów, no i odpowiada też za programowanie. Mr. Dead Meat Smelly Feet, czyli Cerberus na basie, Mr. Nebulous Secrets, czyli Apollyon na perkusji, Mr. Dingy Sweet Talker Woman Stalker, czyli Zweit na instrumentach klawiszowych i pianinie oraz Mr. Anti-Evolution Human Deviation, czyli Galder na gitarze. No i gościnnie występuje też Steen Lunde na skrzypcach w jednym z utworów. Płyta została nagrana w BBM Studios w Oslo. Większość płyty została nagrana latem 1997, poza jednym utworem nagranym w marcu 1996, również w BBM Studios. A przy produkcji zespołowi pomagał Björn Boge. A więc, dzisiaj jak widzicie zajmiemy się epką zespołu Dude Heimsgard pod tytułem Satanic Art. Jest to dość ważne wydawnictwo dla tego zespołu, ponieważ pokazuje ono początek zmiany stylistycznej kapeli. O co dokładnie chodzi? Otóż pierwsze dwie płyty Dude Heimsgard, czyli odpowiednio Krone Til Konge i Monumental Possession, prezentowały styl klasycznego black metalu. Natomiast na Satanic Art Dude Heimsgard wprowadza do swojej muzyki pewne nowe elementy. I można powiedzieć, że się rozwija, jeśli chodzi o swój styl. O co dokładnie chodzi? Otóż z jednej strony Satanic Art to jest album black metalowy, ale z drugiej strony jest tutaj dużo elementów muzyki bardziej industrialnej, awangardowej. Jest tu przede wszystkim dużo więcej instrumentów klawiszowych, które pojawiają się w niemal wszystkich utworach na tej płycie. Ale muzycznie to jest wciąż w pewnym sensie black metal. Nie tam symfoniczny, melodyjny black metal, to bardziej black industrial awangardowy metal. Epka jest podzielona na 5 utworów, z których 2 to są utwory instrumentalne, a mianowicie pierwszy utwór One Aeroscope, który jest w całości zagrany na instrumentach klawiszowych. Podobnie jest z ostatnim utworem, czyli Wrapped in Plastic, również w całości zagrany na instrumentach klawiszowych. A pozostałe 3 utwory to kawałki będące właśnie tym, co powiedziałem, black metalem z dużym naciskiem na pewne elementy awangardowej, industrialnej muzyki. Więc z jednej strony jest to wydawnictwo inne niż to, co wcześniej grało Dude Heimsgard, ale z drugiej wpasowywało się w ten rozwijający się wtedy trend na norweskiej scenie. O co dokładnie chodzi? Już tłumaczę. Otóż pod koniec lat 90. co niektóre kapele na norweskiej scenie zaczęły trochę eksperymentować ze swoim brzmieniem. Mówię tutaj o kapelach związanych w mniejszym bądź większym stopniu z muzyką black metalową. Tutaj podam parę przykładów. W 1997 roku ukazał się album La Masquerade Infernale zespołu Arcturus. Z początku przypomnijmy, że Arcturus grał muzykę bliższą black metalowi. Nie był to stricte black metal nigdy, ale jednak takie Aspera Hymn Symphonia było już w jakimś stopniu z black metalem związane. Na La Masquerade Infernale Arcturus porzuca black metal i gra bardziej awangardowo, symfonicznie. W 1998 roku zaś Ulver wydał album Themes from William Blake's The Marriage of Heaven and Hell.
I na tej płycie zespół porzuca całkowicie black metal i zaczyna grać już bardziej awangardowo, industrialnie. A potem, jak dobrze wiemy, Ulver przestał być zespołem metalowym w jakimkolwiek stopniu i poszedł grać muzykę elektroniczną. W tym samym roku ukazał się też album Covenant, wtedy jeszcze pod starą nazwą Nexus Polaris, gdzie już powoli zaczęli eksperymentować z troszeczkę bardziej industrialnym, symfonicznym brzmieniem, co się rozwinęło na wydane w 1999 roku Animatronic, już pod nową nazwą The Covenant. No i tutaj całkowicie porzucili swój symfoniczny, melodyjny black metal na rzecz nowoczesnej muzyki elektronicznej połączonej z metalem, tam industrial electronic metalu. No i w 2000 roku jeszcze Mayhem wydało album Grand Declaration of War, też już troszeczkę odchodzące od black metalu na rzecz jakieś takie bardziej właśnie awangardowe brzmienia. Więc no z jednej strony, no tak, Heimsgard tutaj zmieniło trochę sposób grania, ale z drugiej, patrząc na to, co się działo wówczas na scenie, się wpasowali w to jak najbardziej. Te zmiany zostały już w pełni rozwinięte na trzeciej płycie studyjnej, czyli 666 International. Na późniejszych krążkach Heimsgard też kontynuowało tą drogę. Czy to było dobrze zrobione, czy nie, to już trzeba ocenić samemu. Choć dla mnie osobiście późniejsze albumy Heimsgard były jak najbardziej na poziomie. No jeśli o kawałki, naprawdę są mega. To są głównie szybkie black metalowe strzały z naciskiem na instrumenty klawiszowe, ale wszystko działa. Takie Traces of Reality to jest absolutny strzał, to znakomity numer. Cóż więcej mógłbym powiedzieć. Oprócz grania surowego black metal, no są tutaj też przejścia. Czego doskonałym przykładem jest wspomniany już Traces of Reality. Początek to jest niemiłosierna black metalowa chłosta, ale w pewnym momencie następuje spowolnienie, chodzą klawisze i potem zaczyna się mocna jazda. I to jest moim zdaniem doskonały przykład, jak robić tego typu kompozycje. Naprawdę rewelka. Można też zauważyć, że na tej epce Heimsgard gra trochę inaczej niż wyżej wspomniane kapele. No bo tak naprawdę to każda z nich miała w jakimś tam stopniu trochę inne podejście do tematu. Taki The Covenant grał bardziej elektronicznie, taki Arcturus bardziej symfonicznie. Heimsgard, jak mówiłem, no jeszcze się trochę trzyma tych swoich black metalowych korzeni, ale wprowadza sporo właśnie elementów industrialnych, awangardowych itd., itd. No i wychodzi to naprawdę dobrze. No, kompozycje tutaj tak rozwalają system, że o matko. Naprawdę rewelka, po prostu rewelacja. Rewelacja, no. Nie wiem, coś jeszcze mógłbym powiedzieć. Jest po prostu znakomicie moim zdaniem. Jak już wcześniej wspomniałem, to na tej płycie w większości utworów śpiewa Aldran, jednak w jednym z utworów, a dokładniej The Paramount Empire, śpiewa Wikotnik. To jest dokładnie ten utwór, który został nagrany podczas sesji nagraniowej w marcu 96, a nie latem 97, jak większość utworów z tej płyty.
Takie przeplatanki wokalne w Dudheimsgard były już wcześniej na płycie Monumental Possession, gdzie w jednym utworze śpiewał Aldran, w innym Wikotnik, a w innym jeszcze Apollyon. Tutaj no, na niemal wszystkich kawałkach poza tym wspomnianym śpiewa Aldran. Jednak stylistycznie aż tak bardzo nie odbiega od pozostałych utworów i pasuje jak najbardziej do tej epki. Moim zdaniem cały ten album jest po prostu zajebisty. To jest naprawdę zajebista epka, wyprzedzająca swoje czasy i nie znam drugiego takiego wydawnictwa, które brzmi tak jak ten album. Moim zdaniem jest on znakomity. To jest świetny album black industrial awangardowo-metalowy. Naprawdę nie wiem, coś jeszcze mógłbym powiedzieć. Jest absolutnie mega. Także cóż jeszcze mógłbym powiedzieć na ten temat? Moim zdaniem Satanic Art, tak jak mówiłem, znakomita epka. Jeśli ktoś lubi black metal, awangardowy metal, industrial metal nawet, to zdecydowanie warto sprawdzić, bo to jest połączenie tego wszystkiego w jednym, w mniejszym, większym stopniu. To jest moim zdaniem znakomite wydawnictwo. Bardzo polecam. Czy jest to najlepsze wydawnictwo Dudheimsgard? Blisko byłoby tego tytułu. Mniej więcej na podobnej pozycji to takie Krone Tilkonga i Monumental Possession był dał. Może nawet wyżej niż przynajmniej jedna z nich, ale uważam, że te wszystkie trzy wydawnictwa Dudheimsgard są naprawdę dobre i to jest moim zdaniem szczyt dyskografii tego zespołu. Choć nie ukrywam, że późniejsze płyty też lubię. Zwłaszcza Supervillain Outcast. Ale Satanic Art, jak mówiłem, zajebisty album. Bardzo polecam. No i to ode mnie dzisiaj na tyle, tak więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. No i co? I to by było na tyle. Widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!